to 12 historii dochodzenia do zrozumienia siebie, 12 opowieści o smutkach, ale też i o nadziei, 12 opowieści o tym, co jest ważne dla naszych nastolatek. Dla mnie 12 opowieści zawsze będzie mi się kojarzyło z tym, że był to bardzo nietypowo spędzony czas, odkrycie drugiego człowieka w trakcie rozmowy, nie jednej rozmowy, bo bardzo dużo było tych rozmów. I później, gdy już był ten finał, gdy żeśmy się wszyscy spotkali, to atmosfera, która tam zapanowała, cisza, której nigdy nie zapomnę, w momencie, kiedy aktorka Aldona mówiła monodramy i kiedy dziewczyny po prostu płakały, łzy miały w oczach, że usłyszały to, że tyle osób to usłyszało. Ja myślę, że zawsze będzie mi się to kojarzyło z tym. W ogóle nie bierzemy tego pod uwagę nawet w procesie wychowania, czy w ogóle tak górnolotnie mówię, ale chodzi mi o to, że mało jest sytuacji takich społecznych, gdzie naprawdę ludzie czują się, że są razem, że rozumieją się i że jest jakaś wspólna płaszczyzna porozumienia. I myślę, że nazwę to artystyczne przedsięwzięcie spowodowało, że to spotkanie nastąpiło różnych ludzi, poczynając od tego, że byli tam naprawdę osoby, które pracują naukowo, które piastują jakieś urzędy, do zwykłych ludzi, którzy może się tam trochę przypadkowo zjawili, ale myślę, że dla naszych dziewczyn zjawienie się ich bliskich, matki, z którą się dawno nie widziały, ale to nawet nieważne jest, że się z matką dawno nie widziały. Ważne jest to, że matka zobaczyła je w kontekście czegoś pięknego, sztuki, którą dokonała, no bo napisanie monodramu czy wiersza było taką sztuką. To, co dziewczyny napisały, jest autentyczne i to się czuje, ponieważ język tam nie jest literacki język zmieniany przez nas, żeby było pięknie, tylko jest to pisane od serca, to, co w danym momencie czuły i myślę, że nie było na wystawie osoby, która by miała wątpliwości, że ten ładunek emocjonalny jest taki trochę podkręcony. To było, myślę, że napisane właśnie tak, znaczy czuje się to, a dlaczego bym poleciła komuś, żeby taką metodę zastosował? Moim zdaniem nie ma lepszego poznania dzieci niż przez to, że usiądziesz z kimś i no niby na neutralny temat, prawda, zaczniesz z nim rozmawiać. Później są to coraz bardziej osobiste wspomnienia, coraz bliżej jesteś z tą osobą, a później to już po prostu porozumiewacie się spojrzeniami. Przychodzę do pracy, spojrzę się na osobę, z którą pracowałam, no i my już wiemy, że jest to coś, co nas łączy. A ja tak myślę, że dlatego też warto pójść na tą wystawę, przeczytać te wiersze i monodramy, bo tak jak jeden z gości na wernisażu powiedział, że to, co jest w tych wierszach, te trudności, problemy, a te słowa, to tak naprawdę dotyczy połowy uczestników wernisażu tej wystawy, nas wszystkich ludzi, że to jest jak gdyby uniwersalne. Każdy w jakimś momencie przeżywał część z tych rzeczy, o których piszą dziewczyny. No i to jest, tak jak powiedziała Ania, to jest szczere z serca, to nie jest zaplanowane, żeby osiągnąć jakiś efekt, tylko to jest taki proces, który pozwoli uwolnić może jakieś emocje, jakieś swoje myśli, refleksje, ale też chyba, tak mi się wydaje, że te wiersze dają też nadzieję, że nawet w sytuacji, kiedy jest trudna, kiedy się wydaje, że nie dajesz rady, to jest to światełko i Ty możesz wierzyć w to, że będzie inaczej. Dla nich to był wielki sukces. One nawet jak później opowiadały o tym, mówiły, że podchodzili do nich ludzie, gratulowali im i to byli właśnie ludzie nie z tymi, z którymi miały one do tej pory do czynienia, tylko właśnie osoby z zewnątrz. Ja myślę, że dla
chodzi mi ogólnie o młodzież, że to jest obojętne, czy ta młodzież będzie z ośrodka, czy będzie ze szkoły średniej, czy będzie ze szkoły podstawowej. Myślę, że każdemu jest potrzebne takie uznanie. A poza tym, jeśli chodzi o uznanie, to niezwykłe są te portrety dziewczyn, ujęcie w takiej sytuacji, nie wiem, zamyślenia, refleksji takiej poważnej. Nie jest to takie selfie, które się robi i wystawia na Facebooku, gdzie się chce pokazać. Gdzie prawie wszyscy są jednakowi. Tak, jednakowi, miny i odpowiednia poza. Tylko jest coś ważnego w tych fotografiach, jest właśnie ta jakaś refleksja. No i też to, że uczestniczki tych warsztatów mogły zobaczyć siebie trochę inną, trochę taką, którą mogły odkryć się w spojrzeniu, w geście, w układzie ciała kogoś nowego, ciekawego, może kogoś, kto sprawi im jakąś radość. Także dla samych portretów, które są niezwykłe, które są artystyczne, które są przemawiające i połączenie tego autoportretu z wierszem, czyli z jakąś opowieścią o ja, to jest ciekawa praca do zastanowienia. To jest też początek. Ktoś powiedział, że fotografia czy obraz to jest tak jak 1000 słów. I tutaj można też sobie dopowiadać jeszcze inne historie, ale tam jest dużo autentyzmu, szczerości i trochę dla tych czytających wiedzy o nastolatku, o jego trudnościach, przejściach, o tym, co myśli, takie odkrywanie trochę z innej strony. Ja myślę też, że dla nas, też żeśmy odkryły, tak, że dla nas dorosłych to też było ważne, że można było spojrzeć inaczej, że te zachowania, które się obserwuje, to wcale nie jest to, co jest w środku, a ten środek jest właśnie w tych wierszach i monodramach. Jeżeli chodzi o mnie, to moment, kiedy była jeszcze w zeszłym roku sytuacja pandemiczna, wiadomo, w ośrodku miał się odbyć festiwal teatralny i myślałyśmy o tym, żeby pomimo tych wielkich trudności, żeby jakoś jednak uczcić to święto coroczne w naszej placówce. W związku z tym myślałyśmy i z naszą koleżanką Pauliną doszłyśmy do wniosku, że a może by tak napisać monodramy. No i oczywiście było to jak wejście na Mount Everest, ponieważ praca, jaka później nas czekała, była po prostu olbrzymią pracą, ale której przede wszystkim się nigdy nie zapomni, ponieważ to właśnie wtedy dostałam od dziewczyny pamiętnik i pracowałyśmy przy tej metodzie pisania ekspresywnego tak, że ona mi dała ten pamiętnik do przeczytania, bo wybierałyśmy różne fragmenty, które były ważne, no a przede wszystkim jak mi dała do przeczytania, to wiadomo, że zaufanie, w ogóle mega zaufanie musiało być w tym momencie, bo to jednak były jej jakieś osobiste przeżycia. I jak już te monodramy powstało ich wtedy 6, to jak już zostały na scenie pokazane, to tak jak mówię, że ja takiej ciszy nie słyszałam nigdy. Zrobiła się cisza wśród widowni i z wielkim szacunkiem właśnie do tych osób, które w ten sposób się odkryły, pokazały swoje wnętrze, odniosły się ich koleżanki, czego się absolutnie nie spodziewałam. Drugi raz to przeżyłam, jak aktorka Aldona czytała w tym roku na wystawie wiersze i monodramy. I też ta cisza, już 2 cisze będę pamiętała, jedną z zeszłego roku, i z tego roku z wystawy. Także to jest dla mnie przeżycie, które w zasadzie już zawsze będzie mi towarzyszyło, a jednocześnie będę na pewno opowiadać wszystkim różnym swoim znajomym, nauczycielom czy ludziom pracującym z młodzieżą, że warto spróbować takiego sposobu, bo to jest świetny sposób poznania drugiej osoby, no i jednak związania się z tą osobą, bo to zostaje. Nawet jak się tego kogoś później jakiś czas nie widzi, to jak telefonowałam do Soni, czy zgadza się, żeby w tym roku jej monodram był przez nas tam gdzieś pokazany,
to ona oczywiście z wielkim sentymentem i z wielkim wzruszeniem przypominała sobie, że pamięta Pani, jak to było pisane. Także myślę, że niepowtarzalne sytuacje.